Dzień dobry. Witam Was na kolejnym tutorialu. W tym tutorialu dzisiaj chciałabym pokazać, jak ja sama wchodzę w stan flow. No bo nie zawsze mamy ochotę na malowanie, nie zawsze jest natchnienie, ale ja mam taki sposób jak to, że biorę po prostu kolorowankę i ją wypełniam i akwarelą, i kredkami. I to, co teraz widzicie w takim skrócie, to są prawie 2-3 godziny pracy, takiego skupienia i dokładności, bo mózg wtedy wchodzi w taki specyficzny stan, w którym się uspokaja. Jak wykonujemy tą samą czynność, nie musimy się zastanawiać i myśleć, to nam po prostu sprzyja. I w tym momencie jakby mam już to natchnienie i mogę zacząć pracować dalej, a więc zamalowywuję tą całą moją pracę i zaczynam tworzyć sztukę. Do pierwszej warstwy używam tuszy alkoholowych, bo one tak się pięknie rozlewają i też nie wymagają jakiegoś wielkiego skupienia, natomiast pięknie to wygląda. Czasami używam suszarki czy takiego suszacza, ale raczej polecam czekać po prostu, aż praca sama wyschnie. I teraz jak już mam tą pierwszą warstwę, która mnie jakby do niczego nie zmusza, wiem, że to będzie temat związany z wodą, to będzie widok portu i w tym widoku portu umieszczę jakieś ryby. Będę jak zwykle pracować kolażem i ponieważ ta praca składa się już z różnych materiałów, to można nazwać tą pracę mix mediową, czyli mix media na papierze. Używam farby białej kryjącej, mieszam ją z innym kolorem, żeby teraz namalować jakby takie tło, niebo, i zostawiam te ślady, które będą imitować dom. Zabieram się za warstwę, która będzie dla mnie tym podkładem, która będzie dla mnie symbolem wody. Używam szablonu, raczej takiego, który by tu imitował rdze, ale mi to pasuje, żeby tą powierzchnię nieco zmodyfikować, żeby to nie było takie płaskie. Teraz za pomocą suchego pędzla nakładam błękitną farbę lekko zmieszaną z białą, przecieram ją. Bardzo lubię taki efekt suchego pędzla. Podkreślam teraz linię horyzontu, tylko oczywiście przypominam, że są to prace abstrakcyjne i nie dążymy tutaj do żadnego realizmu. I rozpoczynam ten etap, który jest już jakby zakończeniem tej pracy. Wszystko już zostało wymyślone, teraz trzeba to tylko dokończyć. Wycinam tutaj taką płetwę wieloryba, który wyskakuje mi z tej wody. Pozostawię Was już z muzyką. Mam nadzieję, że patrząc na ten tutorial nauczycie się operowania pędzlem, operowania jakimiś elementami, które używam art journalowymi. Będzie Wam łatwiej zrobić swoją pracę. Mam nadzieję również, że to nie będzie praca 1 do 1 podobna do mojej, natomiast posłuży Wam za natchnienie. Zapraszam Was na moje inne filmy. Wszystkie moje prace art journalowe mają jedno zadanie. Mają przygotować mnie do malowania dużych, wielkoformatowych obrazów, którymi będę się dzieliła w relacjach na żywo. Dalsze 3 minuty to praca nad szczegółami. Pozostawiam Was z muzyką. Miłego oglądania. Do zobaczenia na następnych moich filmach na moim kanale. Wasza obecność bardzo mnie wspiera i pomaga mi tworzyć lepsze treści. Pozdrawiam serdecznie.